jestem Maciejem z firmy Ona, opowiadającym o bezpieczeństwie danych. Dzisiaj o ransomware, czyli jak ktoś może chcieć zaszyfrować Twoje dane, a potem z wielką uprzejmością poprosić Cię o pieniądze. Jeżeli spodoba Ci się, polub, zasubskrybuj. Jeżeli interesują Cię usługi związane z bezpieczeństwem danych naszej firmy, to zapraszam do kontaktu. A teraz już zapraszam. Ransomware to zbitka słów z angielskiego ransom okup i software oprogramowanie. Mamy generalnie dwa typy takich zagrożeń. Pierwszy z nich jest mało skuteczny, przez co mało znany i rzadko stosowany. Polega na zablokowaniu dostępu do komputera. Przy odrobinie wiedzy informatycznej jesteśmy w stanie dosyć szybko to obejść, w związku z czym to nie jest problemem. Problemem jest drugi typ, który polega na zaszyfrowaniu Twoich danych. Jest bardziej zaawansowany i dużo bardziej skuteczny, dlatego to właśnie nim się dzisiaj zajmiemy. Kto jest narażony? Głównie większe firmy, szpitale, instytucje, elektrownie będą celem ataku, bo lepiej zapłacą. Często bardziej krytyczna infrastruktura i często zaniedbywanym działem IT, jak szpitale, wodociągi, elektrownie, urzędy. Różnie to może być, różne są cele ataku. Ale wbrew pozorom nie jesteśmy całkiem bezpieczni, nawet będąc indywidualnym użytkownikiem czy też małą firmą, ponieważ na przykład możemy dostać przypadkiem, w cudzysłowie odłamkiem. Poza tym im więcej zainfekowanych, tym większe szanse na prawdopodobieństwo zapłacenia okupu. Czyli zdecydowanie nie powinniśmy czuć się bezpieczni. To nie jest dobry pomysł. Jak może się zdarzyć, że zostaniemy zaszyfrowani? Jest wiele możliwości, ale na ogół sprowadza się to do kilku podstawowych. Na przykład pierwszy z nich, standardowy powiedzmy, klikanie w dziwne linki w różnych zakamarkach internetu, których w zasadzie nie powinno nas być. Drugi takich standardowych to jest klikanie w linki z maili przychodzących również z nie wiadomo skąd. Klikanie i wpisywanie jakichkolwiek tam danych. Zdecydowanie nie polecam, nie, tak po prostu nie robimy. Dalej. Otwieranie załączników z poczty rzekomo wiadomego pochodzenia. Zwróćcie proszę uwagę, że nagłówkami mailu da się manipulować i może się Wam wydawać, że to jest mail od znanej Wam osoby na przykład z fakturą lub coś podobnego, lub z oczekiwanym wręcz załącznikiem, a tak naprawdę może być złośliwym oprogramowaniem. Także nie jest to zupełnie bezpieczne. I następną rzeczą instalowanie oprogramowania, gier z internetu, z dziwnych źródeł, nieznanych. Tego również po prostu nie powinniśmy robić. To jest proszenie się o kłopoty. No ale tutaj uwaga, bo można by wpaść na taki dziwny pomysł w postaci ja jestem sprytny, ja w nic nie klikam, mi się nic nie stanie. W zdecydowanej większości przypadków tak będzie, natomiast byłbym daleki od całkowitego spokoju. Zwróćcie uwagę, że na przykład używane przez nas oprogramowanie przeglądarka czy jakiekolwiek inne programy ich kod może zostać złamany, przez co fakt, że my ufamy temu oprogramowaniu, bo już je używamy od lat, nie mamy szans nic podejrzewać, a tak naprawdę mogą zrobić nam problem. Przeglądarka, czy też pluginy z przeglądarki, czy też tego typu oprogramowanie. Poza tym, jak już używamy programu, dwa takie dosyć klasyczne przykłady. TeamViewer, bardzo wielu użytkowników korzysta, generalnie jest to dobre oprogramowanie, natomiast jakiś czas temu to przeszło w miarę bez echa, ale mieli dosyć poważny problem, który sprawił, że tak naprawdę dało się dostać na nieuprawnieni użytkownicy mogli się dostać do praktycznie każdego komputera z zainstalowanym i działającym oprogramowaniem TeamViewer. To tylko przykład, dlaczego nie powinniśmy mieć cały czas włączonego w pasku TeamViewera.
Następna rzecz, SolarWinds. Mniej znana w Europie, w Stanach bardzo znana firma zajmująca się zarządzaniem infrastrukturą i monitoringiem. Również została przejęta i oprogramowanie zostało przejęte. I co, żeby było śmieszniej, dosyć sporo z ich oprogramowania było zainstalowanego na komputerach samego Microsoftu, przez co napastnicy przez przejęcie SolarWinds de facto przejęli bardzo wiele komputerów z samego Microsoftu. Poza tym pamiętajmy, że oprogramowanie, które mamy aktualnie zainstalowane, może się okazać, że ktoś odkryje dziury w takim programowaniu, które nigdy wcześniej nie było znane. Co znowu doprowadza nas do momentu, że potencjalnie jesteśmy narażeni. Czyli jakby chciałem tym podsumować, że to wcale nie jest tak, że my musimy, znaczy na ogół to jest tak, że my musimy coś zrobić, kliknąć, potwierdzić, dotknąć. Ale nie zawsze tak jest. Nie należy zdecydowanie czuć się zupełnie bezpiecznym. To generalnie prowadzi w złą stronę. W praktyce, jeżeli atak jest przeprowadzony skutecznie, znaczy zaszyfruje już nam dane, to na ogół jest to przeprowadzone dobrze. Czasem zdarza się, że wypływają po jakimś czasie klucze deszyfrujące, czy też przestępcy popełnią jakiś duży błąd umożliwiający odszyfrowanie, ale zdecydowanie nie liczyłbym na to. Nawet jeżeli jest na to jakakolwiek szansa, to trwa, ale zdecydowanie jest mało prawdopodobne. Następne pytanie, czy płacić? Może generalnie jest to płacenie przestępcom, czyli nie powinniśmy tego robić. Natomiast zapewne będzie nie jeden przypadek, kiedy nie będziemy przygotowani z jakiegoś powodu na taką opcję, nie będziemy mieli kopii bezpieczeństwa, nie będziemy mieli strategii przygotowanej, co zrobić w takim przypadku. Może się okazać jedyną opcją zapłacenie. Pamiętajmy jednak o jednej rzeczy. Zapłata wcale nie równa się odzyskaniu danych. Choć część tych przedsiębiorców zdaje się postępować dosyć honorowo. Jest jeszcze jeden problem, czyli raz, że dane zostały zaszyfrowane, a dwa, nie mamy żadnej pewności, że jak już ktoś dostał się na nasz komputer i zaszyfrował, że nie wyeksportował ich do siebie i sam nie jest ich w posiadaniu. To następny dosyć poważny problem. Następna sprawa, jeżeli chcemy płacić, to róbmy to szybko, bo może się zdarzało już się, że serwery zarządzające takim procederem są odnajdywane i zamykane, co sprawia, że taką infrastrukturą przestępcy nie mogli zarządzać i mimo szczerych chęci i zapłaty nie byli w stanie odszyfrować danych klientów. Następna sprawa, jak się chronić? Sprawa jest złożona. Jeżeli ktokolwiek stwierdzi, że jesteście całkowicie bezpieczni, że ich antywirus czy jakiekolwiek inne oprogramowanie sprawia, że wszystko jest ok, że w ogóle nie ma się czym przejmować, to ja bym się cofnął krok albo dwa wstecz i się zastanowił. Bezpieczeństwo to jest jakby dosyć złożona sprawa i myślę, że powinniśmy to potraktować jak cebulę ze Shreka, czyli że ma warstwy, a im więcej tych warstw, tym lepiej. I jakby nigdy nie starałbym się polegać na tylko jednej rzeczy. Najważniejsza i podstawowa antywirus. To jakiej firmy, to co to za antywirus, to jest może troszeczkę mniej ważne od tego, że będzie to jakiś w miarę znany, w miarę popularny wirus i że jest aktualizowany. To naprawdę może nam ułatwić wiele rzeczy. Następna sprawa, aktualizacja oprogramowania nie tylko antywirusowego, ale również Windowsów czy innego oprogramowania, którego używamy. Jak już wspominałem wcześniej, są przypadki, że są wykrywane problemy w oprogramowaniu i w najnowszych aktualizacjach są one po prostu naprawiane, przez co jakby mimo tego, że problem został wykryty, to często jest naprawione. Jeżeli nie uaktualniamy oprogramowania,
to narażamy się na potencjalne wykorzystanie wykrytych już problemów. To samo tyczy się, słuchajcie, routerków Wi-Fi, to samo tyczy się drukarek. Ja wiem, że dziwnie się na mnie patrzycie, ale to są wszystko rzeczy, przez które da się dostać do naszej sieci Wi-Fi i potencjalnie zrobić krzywdę naszym danym, naszym komputerom, czy nawet urządzeniom. Następna sprawa. Najprostsze i myślę, że to powinien każdy z Was zrobić. Wymiana swojego własnego DNS-a na 1.1.1.2 od Cloudflare. Zrobiłem o tym odcinek. To działa w ten sposób, że jeżeli my zmienimy nasz DNS na właśnie, na przykład takich usług jest więcej, ale to przytoczyłem jako przykład, to jeżeli będziemy próbowali otworzyć stronę, która potencjalnie jest nam zagrożeniem lub potencjalnie może nam zrobić krzywdę, ten DNS sprawi, że nasz komputer się do niej nie dostanie. To jest bardzo fajne rozwiązanie i naprawdę praktycznie żadnym kosztem można je dosyć szybko wdrożyć, a naprawdę podwyższa poziom naszego bezpieczeństwa. Jedna z następnych rzeczy, ten przysłowiowy rozsądek, nie klikajmy w różne rzeczy, nie reagujmy na to, że szejk nam da $1 milion, tylko musimy się gdzieś zalogować, albo jakiś książę albański lub jeszcze inne radości tego typu. Nie klikajmy, nie próbujmy nawet reagować na tego typu maile, czy też SMS-y, czy tego typu jakiekolwiek sposoby interakcji. Z bardziej zaawansowanych technologicznych rozwiązań idealnym byłoby, że jeżeli już chcemy instalować jakieś dziwne oprogramowanie, chodzić po dziwnych miejscach w internecie, to albo róbmy to na innym komputerze. Tak wiem, następny komputer to kłopot, ale można sobie zainstalować na przykład wirtualną maszynę i na niej próbować dziwnych rzeczy. To jest jakieś rozwiązanie, wiem, bardziej skomplikowane, ale jednak zalecane. Następna rzecz, może już niekoniecznie dla indywidualnych użytkowników, ale systemy wykrywania włamań IPS, IDS. O tym też już robiłem odcinek. To jest sposób bardziej zaawansowany. Może być konieczny. Następna rzecz, ważna, chyba nawet najważniejsza, czyli backup. Dana, jeżeli jest w jednym miejscu, to jest proszenie się o kłopoty. Czyli jeżeli dane mamy w jakimś miejscu, to nie róbmy tego, bo to tak troszeczkę jak już ona by nie istniała. Zdarzają się różne rzeczy, awarie, właśnie ransomware czy cokolwiek innego. Po prostu backup jest rzeczą, którą zawsze musimy mieć. Teraz, żeby backup był backupem, tak naprawdę musi być po pierwsze w 3 różnych miejscach, na 3 różnych urządzeniach, czyli u nas i w 2 miejscach z kopiami, w 2 różnych miejscach geograficznych. Pamiętajmy, zdarzają się dosyć nieciekawe rzeczy, pożary, kradzieże i tak dalej. Jeżeli mamy backup w tym samym komputerze albo w tym samym pomieszczeniu, no to może się okazać bardzo kłopotliwe, bo będziemy szczerze przekonani, że wszystko działa, wszystko jest tak jak trzeba, a może się to skończyć nieprzyjemną informacją podczas kradzieży, zalania, pożaru czy czegokolwiek innego. Równie ważna rzecz, ten nasz backup musi mieć możliwość odtworzenia sprzed dnia, 2, 3, 4, 5. Zwróćcie proszę uwagę, że jeżeli mamy synchronizację danych automatyczną od razu, ale nie mamy możliwości sięgnięcia wstecz, to jeżeli nam oprogramowanie zaszyfruje dane w jakimś miejscu, to w miejscu, gdzie zostanie zsynchronizowane, również będą zaszyfrowane. Nawiązuję do tego, że często w rozmowach spotykam się, że ja mam 2 dyski w komputerze, spokojnie. No tak, spokojnie, tylko że zadaniem tych 2 dysków jest to, żeby się wzajemnie synchronizować. Jeżeli na jednym będę miał coś zaszyfrowane, to automatycznie zaszyfruje się na drugim. I jakby jakby podsumowanie tego, co a propos zabezpieczenia się, a propos tego, co możemy zrobić, to po pierwsze, zawsze po bywa na ogół bardzo mało skuteczne. Miejmy zawsze plan, co zrobić. Co zrobić, jeżeli zepsuje mi się mój komputer, jeżeli zaszyfruje mi dane, zepsuje mi się dysk, cokolwiek. To w głowie ułóżmy sobie taki plan, zanim cokolwiek się stanie. Jeżeli rozważacie całościowy plan ochrony swoich danych na wypadek awarii, złośliwego działania, czy właśnie ransomware, zgłoście się po darmowe konsultacje. I pamiętajcie, backup i na końcu
test backup. Jeżeli się podobało, łapka w górę. Dzięki, że zostaliście do końca. Hej!